Witam Was ponownie. Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Prezentuję dzisiaj zapomniany przeze mnie model. Powiem Wam, że jakoś bardzo się podniecałem tym modelem, jak on się pojawił i jakoś umknął, czy to nie wiem, czy to nie było na początku oczywiście powstawania kanału, czy przypadkiem on mi gdzieś nie zaginął, nie pamiętam tego. Ale dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować jeden środkowy, inaczej, do tej pory środkowy model od chińskiej firmy Fine Art, For Art, poprzednio For Hobby, dobrze mówię? Tak, For Hobby. Pierwszy był Scimitar, którego unboxing macie na kanale. Jest to Paladin M109A7 w wersji amerykańskiej. Tak prezentuje się pudełko. Z boku macie takie właśnie, mamy już dwie wersje. Możliwość wykonania w dwóch wersjach. Tego, znaczy, jeżeli chodzi o uzbrojenie oczywiście. Z drugiej strony mamy malowanie tego modelu pokazane. I tak się patrzę, przyglądam, czy to jest... Tak, to jest sklejony model, bardzo ładnie, czysto zrobiony. I jest pokazane malowanie tego modelu właśnie łącznie z otwartym przedziałem tutaj załogi. To jest firma bardzo podobna do Vespidu, do Menga, tak, moim zdaniem bliżej mu, czy Bordera, tak? Ja tą firmę klasyfikuję, posłuchajcie, za Vespidem. Albo tak na równi z Vespidem, z tym, że na chwilę obecną For Art, wcześniej For Hobby, no oni nie mają za dużo modeli i powiem Wam, no tu ciężko powiedzieć, czy to wszystko będzie równo. Prezentowałem Wam niedawno, pamiętajcie, model M1278. Ten model ukazał się wcześniej. Pierwszym modelem był Scimitar. I teraz tak prezentuje się zawartość. Mamy ramki plastikowe. Tak naprawdę każda, no nie, tutaj mamy dwie ramki, ale praktycznie wszystkie elementy ramki są, no fakt, są w jednorazowym opakowaniu, ale tu się nie będę czepiał. I posłuchajcie, one są bardzo ładnie podane na tacy, to jest przede wszystkim ładnie przystrojone. To jest tak jak z żarciem. Jeden ci walnie w misce glinianej i to tak będzie średnio pasowało, a drugi w to samo danie praktycznie poda na super porcelanie i będzie wow, dużo lepiej smakował. Jeżeli chodzi o te firmy właśnie Vespid, Border, For czy Meng, na przykład ostatnio w 7.2, naprawdę to jest bardzo ładnie podane, że otwieramy pudełko i wow. No i popatrzmy teraz, co tutaj nam zapodaje właśnie For Art teraz, żebym się nie mylił. Tak prezentuje się ilustracja, znaczy ta instrukcja. No i mamy tutaj wyszczególniony mały format. Posłuchajcie, tak jak większość właśnie tych firm, właśnie For, Vespid, następnie Border. Nie, Border daje dużo, ale na przykład tak jak Meng ostatnio przy Abramsie. Te instrukcje są małe, ale uwaga, co tu nam od razu zapodają? Metalową lufę, mamy też hamulec w 3D wydrukowany, mamy fajny zestaw blaszek fototrawionych, no i bardzo ładnie wykonane ramki. Jest bardzo estetyczny ta instrukcja, ale gdyby był większy format, to bym się nie pogniewał. Na końcu mamy malowania i tu mamy południową Koreę, druga brygada Armii Amerykańskiej, pierwszej Dywizji Pancernej. To jest to malowanie, ale uwaga, i tutaj mamy jakieś drugie malowanie. Nie, to jest jedno mamy malowanie, dokładnie. I tu mamy już elementy do sklejania. No i bardzo czytelna jest ta instrukcja. Mamy raz, dwa po jednej rzeczy i bardzo tak łopatologicznie to jest wszystko pokazane, że trudno będzie się pogubić. Tu mamy właśnie
karabin montowany właśnie do wieżyczki, znaczy do wieżyczki, na wieży. I mamy go w dwóch wariantach właśnie. Taka podstawowa wersja i druga już z taśmą, z potężnym magazynkiem. Tutaj mamy zwykły magazynek, tu mamy taki podwójny i jest poprowadzona taśma. No tak, zdrowo to wygląda. A i fajnie jest zrobione tak, że mamy szary, ciemno-szary wieży, element, który sklejamy i na ciemno, na czarno mamy elementy, które przyklejamy w jakim miejscu. To jest, powiem Wam, bardzo fajnie zrobione. Mamy kanistry, już widzę dodatkowo. Mamy tutaj, na pewno mamy lufę plastikową i mamy na pewno plastikową hamulec wylotowy, ale poza tym mamy oczywiście też w druku 3D. Mamy linę, widzę. Bardzo czytelna instrukcja. No to co, otwieramy i zaglądamy. Proszę bardzo, tak prezentuje się dół kadłuba. No jest ten detal niesamowity, powiem Wam. Ale ostatnio prezentowany pierwszy model w skali 1,72 Mini Art od firmy Mini Art, obecnie polskiej firmy, ex-ukraińskiej, no to jest też bardzo ładnie wykonane. Ale niektóre elementy wanny powinny być w ten sposób zrobione, że jednak to już powinna być całość, a nie, że mamy ten element, ten element, ten element oddzielnie. Jeżeli mamy możliwość wykonania w ten sposób, wykonujmy tak. Kolejna ramka, kolejna torebka z ramkami. Elementy wieży i góra kadłuba. No i powiem Wam, wow. Jak ktoś mi powie, że nie można zrobić porządnie żaluzji takich, tutaj jak mamy wentylatory, no to powiem jemu jedno. No można i wygląda to jak naprawdę oryginał. Nie jakieś tam wałki. Perfekcyjnie jest to wykonane. Zobaczcie na jakość tego, po prostu tych żaluzji na klapach wentylacyjnych. Tu mamy silnik. No powiem Wam, co tu dużo gadać. No po prostu jednak oni rządzą i żeby skały tam to robiły, no to ich dopóki nie zmienią technologii, no to niestety dobrze nie będą opracowane ramki, no to żeby nie wiem co robili, to po prostu nie dogonią Chińczyków. To jest wszystko tak przemyślane, to co robią Chińczycy, że to się w głowie nie mieści. To jest rewelacyjnie zrobione. Ten detal po prostu już mnie powalił. Ja patrzę przez okulary, zobaczyłem, jak będziecie to oglądać na telewizorze, no sobie odpalicie YouTube'a i na przykład w 4K puścicie, no to zbaraniejecie. To jest po prostu, to jest to, co powinno być teraz standardem. Tu mamy pozostałe elementy, podstawę wieży mamy, którą sobie montujemy w tamten element i też proszę zwrócić uwagę, na przykład ten ring, który wtykamy w wieżę, on jest taki zaciskowy, że tutaj no, będzie trzeba troszeczkę pokombinować przy wyjmowaniu, nie wiem czy się w ogóle da wyjąć, ale powiem Wam, no nie wyjmujemy tego, tak? To raz już jak zrobimy, wkładamy, koniec, dziękuję, pozamiatane. Pozostałe elementy, no perfekcyjnie wykonane. Tutaj mamy takie ślady po wypychaczach, a jest to element, posłuchajcie, wrót. A i tutaj troszeczkę nie wyszło coś. Super. Następna rameczka. Rameczki. Tak fajnie, zdrobniale powiedziano. Element wieży. No i po prostu guma w majtach strzasnęła.
Więc załóżcie szelki, jak będziecie oglądać. Zobaczcie, to są narzędzia. To nie wiem, czy to nie są, akurat nie, to nie, ale tu mamy, popatrzcie, siekierę. Jakiś mamy albo element wyciora, albo czegoś innego, który montujemy, ale to jest przepięknie zrobione po prostu. To bardzo ładnie wygląda. To jest siekiera, wyprofilowany jest trzonek, nie jakiś taka krecha prosta. Tu są też uchwyty na wieży. Zobaczymy na detal. I ramka C. Tu mamy optykę. Elementy montowania. Części, no pięknie to wygląda, jest wszystko zrobione. Jest dużo, ale powiem wam, że teraz w porównaniu na przykład do Stuga, to zwróćcie uwagę, że ten model ma bardzo dużo elementów, dużo części, ale oddzielnie są rzeczy te, które powinny być. Kadłub, dół kadłuba w całość. Nie 4, nie 3 części, jedna część. Pozostałe elementy, no tutaj mamy tak samo, jarzmo armaty mamy i pozostałe rzeczy. I to są rzeczy zrobione tak, żeby też nie robić tych ramek za dużo, tak? No bo po diabła robić 4 ramki więcej miejsca trzeba wtedy przeznaczyć na formie, skoro można zrobić to w całości, tak? Dwie takie same ramki. Ramki nazywają się B. I mamy tutaj elementy wyposażenia, takie detale. Mamy gąsienicę. Tu mamy kanistry. I teraz jak te kanistry wyjął? No tutaj polecieli na łatwiznę z kanistrami. Praktycznie nie ma w ogóle uchwytów tutaj, tych trzech. Po prostu proste kanistry. Ale ładny detal z zewnątrz jest. Tu mamy gąsienice stalowe z gumowymi nakładkami do jazdy. No, w sumie Amerykanie nie zdejmują tego. Oni mają po prostu te gumowe kostki i w terenie zabudowanym. No i koła. Bardzo delikatnie zrobione, z bardzo ładnym detalem. Tu mamy pojedyncze ogniwa gąsienic. Tak samo tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj tak samo. No, chodzi o po prostu na kole to, co układamy. Ale nie ma strachu, nie ma cykora, powiem wam. I dwie takie ramki mamy. I posłuchajcie, ostatnia ramka z elementami plastikowymi. No. No. Zwróćcie uwagę, to jest lufa. Element 1, to jest lufa. To jest pełnie zrobiona tutaj lufa, a tu mamy ten odpowietrzacz, chyba to się nazywa na lufie. Tu mamy jego drugą część, którą wklejamy sobie tutaj. I teraz szukam, wiecie co, hamulca. Gdzie jest hamulec? Bo pewnie plastikowy jest hamulec plastikowy. I tak prezentuje się z dwóch elementów. Jest składany hamulec wylotowy, który montujemy na samej lufie. Lina. Proszę bardzo. Mamy linę bardzo ładnie zrobioną. Automatycznie tutaj już widzimy mocowania tej liny, które znajdują się na wieży. Więc tutaj te elementy, które no muszą być na przykład rozparcelowane, z kilku elementów się składać, no to oni to robią. Tu mamy włazy. Tu mamy jarzmo armaty. Tył. Wnętrze tak. A, fajna rzecz, zobaczcie. To jest mocowanie do transportowej, jak w trakcie transportu. To jest zapinacz właśnie.
to zapinamy lufę. No i tu pozostałe elementy. To jest ramka A. No i uwaga, to co lubimy najbardziej, ale jeszcze blaszkę wam pokażę. To co lubimy najbardziej. Proszę bardzo, taka skrzyneczka. Kurczę, no powalili mnie, posłuchajcie, no rozwalili mnie teraz. Zaraz wam powiem, o co biega. Tak prezentuje się metalowa lufa. Jest zrobiona rewelacyjnie, bardzo gładka. Tutaj jak nawet w tej rękawiczce paznokciem tak jeżdżę, potem jest perfekcyjnie wypolerowana. Mają niezłą tokarkę. Pierwsza klasa. I teraz uważajcie. Teraz już rzuci was na kolana po tym, jak wam guma w majtach pękła. Patrzcie, tutaj znajduje się hamulec. Uważajcie dalej. Tu znajdują się jakieś dwie obejmy. Nie wiem, kurczę, o co biega. Możliwe, że są to obejmy, które gdzieś wchodzą na lufę. I teraz uważajcie. Przyczepiłem się do kanistrów. Widzicie, co jest wewnątrz? Są kanistry. Typowe amerykańskie kanistry z pojedynczym uchwytem. Pamiętajcie, że oni mają to wszystko w galonach i troszeczkę inaczej niż nasza 20 jest. Mamy również logo For Art. No i faktycznie ten art im się należy, powiem wam. Oj kurczę. W ciemnym kącie jesteśmy, jeżeli chodzi o pojazdy naszych producentów. No teraz doszedł do nas Mini Art, tak? No ale to taki przyszywany, nie? No bo w sumie to była ukraińska firma do tej pory. No dzięki zbiegom, no niestety nieszczęśliwym okolicznościom, Mini Art przeniósł się do Polski, ale jednak jest to no, korzenie ukraińskie ma, tak? Do tej pory była to firma ukraińska, no i od niedawna jest lechicka, znaczy siedzibę ma w Polsce, jest zarejestrowana. No i popatrzmy. Proszę bardzo, zestaw kalkomanii, matowe są, super. Na nich się nikt nie przewiózł jeszcze, na kalkomaniach od Vespidu, czy też For Arta, czy Bordera. A tak prezentuje się. No tutaj widzę, że coraz więcej producentów w ten sposób zabezpiecza blaszki. Mamy do kosza tak samo tutaj blaszki. No szacun, panowie, naprawdę duży szacun. To jest po prostu taki, no to jest kolejna chińska firma, która wyznacza trend w modzie, jeżeli chodzi o jakość produkcji modeli plastikowych. No i teraz niestety, jeżeli chodzi o jakość w modelach, to Mini Art trochę nam tyłek uratował. Pokazywałem. No niestety, jeżeli chodzi o pojazdy, to u nas to słabo wypada. Na tym kończymy, tym miłym akcentem. Zrobię wow. To jest model, o jakim marzę. I powiem wam, że naprawdę to jest the best of, jeżeli chodzi o chińskich producentów. Oni teraz rządzą na rynku. Mam nadzieję, że przyznacie mi rację. Oby tak było. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Link do modelu znajdziecie w opisie. Jest oczywiście w sklepie, jak i pozostałe modele od For Arta. Jest Scimitar, jest również MJLTV, jest oczywiście Paladin.
Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli podoba się Wam to, co robię, liczę na subskrypcję, liczę na lajki. Jeżeli chcecie być informowani na bieżąco o nowościach, zaznaczcie ikonkę dzwonka. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Czołgiem.